Mission Command to jest coś, co ja postaram się, to jest pewien styl zarządzania i wrócę do tego klamrą na końcu. Natomiast mamy tu mnóstwo wspaniałych specjalistów, wspaniałych osób, dla których te OT, to jest konferencja przemysłowa, dla których te OT to nie jest przedrostek przed słowem ekspert. To nie jest takie ekspert, tylko to jest pasja, tylko to jest dorobek, tylko to jest doświadczenie. I bardzo się z tego cieszę, że tak tłumnie przybyliście, bo to znaczy, że jest miejsce na wydarzenie dla ludzi z przemysłu. Będziemy dużo mówić o legislacji i w słowie CRA jest pięknie brzmiące w języku polskim R. R oznacza resilience, a resilience to odporność. Odporność buduje się wspólnie, we współpracy. Stąd w momencie, kiedy budowaliśmy koncepcję Cybertech, kiedy powołaliśmy to wydarzenie do życia, powołaliśmy też takie pojęcie OT Warrior. Warrior, walka, no wiadomo, jak jest walka, to znaczy musi być opór. To wojowniczka, to wojownik, to pewna misja. Może się to też kojarzyć z bohaterem i to był nasz zamysł, żeby się wszyscy poczuli fajnie. Ja osobiście mam słabość do bohaterów, powiem wam. Trochę terminów w przeszłości zawaliłam przez to, wchodząc w różne bohaterskie historie. I z bohaterami jest tak, i z wojownikami, że zwykle mają jakieś unikatowe umiejętności, mają pewną determinację, nawet jeżeli mają niepozorny styl lub nieoczywiste na pierwszy rzut oka cechy. Nawet jeżeli nie jesteśmy wojownikiem, tylko wojowniczką i jeżeli część osób wyobraża sobie, że nasze uzbrojenie nie jest kompletne. No i słuchajcie, z tym byciem wojownikiem czy wojowniczką kojarzą się generalnie fajne rzeczy, tak? Mimo tego, że to jest trud, że to jest ciężkie, że trzeba włożyć w to wysiłek, to jest, myślę, że ogień być w takiej roli. To jest rola odpowiedzialna, ale ogień jest być w takiej roli. A bardzo dużo w branży mówi się ostatnio o wypaleniu, o stresie, o tym, że ten ogień spala, o tym, że trzeba wsparcia, o tym, że ludzie są zniechęceni, że nie mają poczucia tej misji. No i dlaczego? Dlatego, że mimo tego, że fajnie jest być bohaterem, to absolutnie nie fajnie jest być bohaterem w beznadziejnej sprawie. Absolutnie nie fajnie jest być bohaterem w misji, w którą nikt nie wierzy albo w która nie ma sensu po prostu. Idąc za tym tropem, późno w nocy, jakiś czas temu, jak przygotowałam te myśli w głowie, układałam, przyszedł mi do głowy taki pomysł na koszulkę. Słuchajcie, jeżeli macie pomysły, dzielcie się z nami. Ale zamysł mój jest taki. Znamy ludzie w bezpieczeństwie, ludzie w przemyśle, znają ten wzrok, że zwracasz uwagę komuś, no słuchaj, nie rób tak, to jest niebezpieczne, a ktoś patrzy z troską. Jeżeli to jest rodzina, to patrzy z troską, czy wszystko okej. Jeżeli to jest współpracownik, no to też patrzy lekko podejrzliwie. I mamy takie poczucie, że no nie trafiamy z tą komunikacją. My wiemy, chcemy ostrzec, a nie trafiamy z tą komunikacją. I mam tu taką anegdotkę. Słuchajcie, nie wiem, czy lubicie Monty Pythona, ale bardzo chciałam przywołać ten sketch. Jeżeli chcecie się pośmiać, obejrzyjcie go później. To jest sketch o księgowym, który chciał się przebranżowić w prostkramiacza lwów. In one go. Natomiast my trochę jesteśmy w takiej sytuacji, że my opisujemy tego lwa, jaki on jest straszny, a oni tego nie rozumieją. I o co mi chodzi, jeżeli mówię oni? Oni to są
nie my. To są ci ludzie po drugiej stronie. Obojętnie kim my jesteśmy. Czym jesteśmy w OT, to ci oni to są IT albo zarząd. Jeżeli jesteśmy w IT, to ci oni to są OT albo zarząd. No słuchajcie, oni naprawdę tego nie rozumieją. Tak to wygląda z naszej perspektywy. Jakie są tego przyczyny? No różne. Różnice w mentalności, tak? Mentalność w przemyśle jest dużo bliżej fizyki i te cyber, ten komponent cyfrowy, który pamiętajmy, że jest tylko komponentem, jest w jakimś sensie dalej pewną abstrakcją. A żeby była harmonia, no to wszystkie te nutki muszą grać. My jesteśmy w tej bańce cyber security. Mówimy dużo, skupiamy się na ryzyku cyber security i trochę czasem tak zastanawiamy się, no czemu to jest takie ważne, czemu to umyka firmom, organizacjom dużym, poważnym. No i czasem słyszę takie poglądy, no, że ludzie w ogóle nie potrafią uwzględniać pewnych ryzyk. Może tak. Ja trochę tak myślę, że tych ryzyk jest po prostu bardzo dużo. W każdej firmie przemysłowej jest cała masa ryzyk i myślę, że przemysł ma ogromne doświadczenie w liczeniu ryzyka, w analizowaniu ryzyka. To, co jest tym komponentem w jakimś sensie nowym i co modyfikuje już istniejące ryzyka, to jest ten komponent cyfrowy. To jest ten element cybersecurity. I on faktycznie czasami bywa jeszcze abstrakcyjny. Albo jest za mało danych statystycznych, żeby można go było w bardzo taki standardowy, klasyczny sposób w tych ryzykach uwzględnić. Podzielę się z wami historyjką, anegdotką, która bardzo mi się spodobała i gdzieś tam rezonuje mi w głowie. To jest opowieść o Włochu Ernesto Sirolli. I Ernesto razem z delegacją włoską uczestniczył w takim programie pomocy dla Afryki. Pojechał do Zambii po to, żeby nauczyć Zambijczyków, jak hodować warzywa i inne rośliny jadalne. Przyjechali z entuzjazmem, rozpoczęli tą edukację, no ale Zambijczycy jakoś specjalnie nie byli zainteresowani. Nie wykazywali entuzjazmu generalnie. A była to taka piękna, żyzna dolina nad rzeką. Ale Włosi, będąc podekscytowani samym tym faktem niesienia pomocy, skupieni na tym, że oni wiedzą i chcą pomóc, nie zapytali tych Zambijczyków, dlaczego oni tam nic nie uprawiają. Po prostu stwierdzili, że na pewno nie potrafią i oni im pomogą. No i zaczęli hodować te warzywa. Pięknie wszystko, przez to, że to była żyzna dolina, to super, wszystko wyrosło. Już było prawie dojrzałe. I jednej nocy z nad tej rzeki przyszło 200 hipopotamów i zeżarło wszystkie te warzywa, wszystkie te plony. Ernesto wtedy powiedział do Zambijczyków: Boże, hipopotamy. Na co oni powiedzieli: wiemy, dlatego nic tu nie hodujemy. I słuchajcie, mówię to po to, bo wszyscy jesteśmy w bańce. I czasem wszyscy popełniamy ten błąd poznawczy, że zakładamy, że my wiemy lepiej. Mamy dobre intencje, chcemy kogoś czegoś nauczyć, ale zakładamy, że my mamy pełen obrazek, a myślę, że dobrze jest zadawać pytania. Kolejny mem wyjaśnię, bo nie dla wszystkich, jeżeli ktoś nie jest fanem Monty Pythona, mimo że to było wiralem internetowym, to może nie wiedzieć. To jest taki krwiożerczy królik, który swego czasu był też ulubionym zwierzątkiem Apple'owej Siri. Ale dlaczego on tu jest? Dlatego, że trochę będąc zniechęceni, a trochę chcąc iść prostym schematem, żeby wzbudzić, wiecie, zainteresowanie, żeby wzbudzić atencję tematem, odwołujemy się do tego, co w naszych mózgach faktycznie działa, czyli do strachu. Czyli do strachu, do niepewności, do wątpliwości i w ten sposób budujemy narrację o cybersecurity w przemyśle. Natomiast to, co ja widzę, to jest moja obserwacja osobista, że to jest skuteczne w kontekście zwracania uwagi.
ale dalej jesteśmy na poziomie abstrakcji. Dalej to jest na tyle abstrakcyjne, że jasne, ktoś, nawet jeżeli nam uwierzy, że ten królik, który wydawał mu się niewinny, jest jednak krwiożerczy, to pytanie, jak bardzo to będzie dla niego prawdopodobne, że go spotka na przykład. I każdy zna to z autopsji, te uważaj, bo spadniesz. No, każdy był dzieckiem albo jest rodzicem i nie da się cały czas uważać. Więc my jako ludzie, my jako organizacje zawsze przyjmujemy jakąś strategię. Akceptację, unikanie, mitygację czy przenoszenie, no to są już inwestycje. I te decyzje podejmujemy albo na podstawie jakichś twardych danych, albo intuicyjnie. I jeżeli my, specjaliści, chcemy się skutecznie komunikować, to też nie jest, wiecie, naukowe jakieś przytoczenie, to jest moja obserwacja, moje osobiste przekonanie, to czasem warto się zastanowić, dlaczego nieskuteczne jest to, co mówimy. Nawet jeżeli mamy rację, nawet jeżeli przytaczamy logiczne argumenty, my wtedy przyjmujemy na siebie tą odpowiedzialność, że my wiemy. Czasem skuteczniejsze może być zadanie pytania. Czasem skuteczniejsze może być próba przeniesienia tej odpowiedzialności poprzez zadanie pytania, jak do pewnego problemu podejść. Słuchajcie, w każdej organizacji brak decyzji to też jest decyzja, ale nie poparta żadnym formalnym dokumentem. Jeżeli wy, jako ludzie zajmujący się cyberbezpieczeństwem, chcecie doprowadzić do sytuacji, kiedy ta decyzja faktycznie jest formalna, to musicie zadawać pytania i może się to okazać dużo skuteczniejsze niż budowanie takiej narracji opartej na tym mechanizmie ryzyka i strachu. Klamra Mission Command. Mission Command, czy też Commander Intent, to jest pewien styl zarządzania, pewien koncept, który ja osobiście uważam, że jest wspaniały, jeżeli chodzi o zmienne czasy, bardzo dynamiczne, bardzo niepewne. To jest koncept bardzo prosty. Proste rzeczy są zwykle najskuteczniejsze, polegający na tym, że oczywiście planujemy szczegółowo, ale z góry zakładamy, że w zmiennej rzeczywistości te plany szczegółowe będą nie do realizacji 1 do 1. I przy każdym elemencie planu zawsze dołączony jest cel operacji, jakiś azymut i osoby, które są w to zaangażowane w realizację, mają możliwość podejmowania decyzji, bo wiedzą, dokąd zmierzamy. Mission Command dla Cybertecha to było stworzyć wydarzenie i przestrzeń dobrą do rozwoju, zarówno tego merytorycznego, jak i społecznościowego, stąd te OT Warrior. Stworzyć przestrzeń do spotkań i przede wszystkim inspirować, motywować, dawać wam energię, dawać wam ten zapał do żmudnej, trudnej pracy. To jest ten zamysł, to jest ten Mission Command, a jak to zinterpretował mój zespół, macie okazję obserwować i mam nadzieję, że ten czas będzie dla was wartościowy. Bardzo dziękuję i serdecznie was zapraszam do tych 2 intensywnych dni. Mam nadzieję, że to będzie super czas. Dzięki.